Witam. Dzisiaj, tak jak obiecałem, porozmawiamy o tym, co można znaleźć w środku tego auta. A w środku, no cóż, wiele nie znajdziemy. Wnętrze jest ubogo wyposażone, jest praktycznie tylko to, co najbardziej potrzebne. Podstawowe wskaźniki mające informować obsługującego o stanie silnika i pojazdu oraz przełączniki, które pozwalają operować niewielką ilością funkcji w tym pojeździe. Oraz podstawowy zestaw dźwigni, o których działaniu powiem nieco później. Jeśli chodzi o przełączniki, to od lewej strony kolejno mamy włącznik świateł mijania, zapłon, ssanie, przydatny przy trudnych warunkach albo gdy silnik jest zimny i potrzebujemy zmienić nieco stopień ubogacenia mieszanki. To jest blokada przepustnicy, czyli coś, co jak pociągniemy, to powoduje poruszenie się pedału gazu, który jest pod spodem, co widać teraz. Teraz odpuszczę trochę i pedał gazu powinien wrócić na swoje miejsce. Jeszcze raz. Następnie oświetlenie deski rozdzielczej oraz światła maskowane, których działanie i budowę pokażę nieco później. Zaś te trzy bąble nad zegarami są to nic innego jak klosze, w których znajdują się żarówki, które nam oświetlają deskę rozdzielczą. Jak w każdym współczesnym aucie, po stronie pasażera znajduje się schowek, w którym możemy znaleźć, jak widać, broń, latarkę i inne elementy podstawowego wyposażenia samochodu zabytkowego, WD-40 oraz dodatek do bezołowiowej. Zaś pod schowkiem znajduje się mapnik. Ciężko się go wyciąga. I na tej deseczce układa się mapy. Nie jest to zbyt wygodne, bo miejsca na nogi tu już praktycznie nie ma, ale no, do czegoś się to jednak przydawało, skoro to montowano. Mapnik jest wykonany ze sklejki. Jest to replika właśnie tego, że mapniki te były wykonywane ze sklejki. Nie zachowywało się ich zbyt wiele, ponieważ ulegały one po prostu rozklejaniu się i nadawały się już tylko do wyrzucenia. Kierownica, którą widzimy tutaj, jest przykładem drugiej wersji, w której zastosowano mniej tworzywa sztucznego, ponieważ ramiona utrzymujące obręcz nie są pokryte tym tworzywem, w przeciwieństwie do kierownicy pierwszych serii, które były całe pokryte właśnie plastikiem. Z racji tego, że jest to egzemplarz posiadający wyciągarkę, znajdziemy tutaj jedną dodatkową dźwignię. Uruchamianie wyciągarki powinno odbywać się na biegu jałowym. Następnie trzeba odsunąć to zabezpieczenie. Jeżeli popchniemy wyciągarkę do przodu i puścimy sprzęgło, ponieważ napęd wyciągarki pochodzi ze skrzynki rozdzielczej, a więc trzeba operować tutaj sprzęgłem, a jak trzeba czasem to gazem. Jeżeli popchniemy dźwignię do przodu, wówczas lina jest zwijana, zaś jeżeli do tyłu, lina jest rozwijana. Oczywiście wyciągarka posiada kolejne zabezpieczenie w postaci sprzęgła kółowego. Zesprzęglenie wyciągarki odbywa się poprzez przesunięcie tej dźwigni na sąsiednie oczko. Żeby to zrobić, musimy najpierw wycelować kły w otwory, w które mają wejść, a następnie przesunąć tą dźwignię. Podnosząc tą gałkę do góry,
Ale to jest ciężkie. Momencik. Z góry. Ała, ała, ała. Ała. O, poszło. Teraz jak widać nastąpiło zasprzęglenie i po włączeniu silnika możemy używać wyciągarki. Kolejną ciekawostką dotyczącą właściwie wszystkich starszych amerykańskich aut jest włącznik świateł drogowych, na którego, żeby włączyć światło, należy nacisnąć stopą, ponieważ tutaj w kolumnie kierownicy, jak widać, nie ma żadnych przełączników. Na pewno zauważyliście, że czcionka na wskaźniku temperatury ma inny odcień bieli niż na reszcie. No, wynika to z faktu, że wskaźnik był ten wymieniany na replikę wykonaną współcześnie, ponieważ auto posiadało totalnie niepasujący miernik temperatury do reszty zegarów. Tutaj znajduje się napęd wycieraczek, które nie są zbyt wydajne, dlatego jazda w deszczu tym samochodem jest niepolecana ze względu na rudą i niepolecana ze względu na to, że jest niewygodnie i mokro wszędzie, bo właściwie to kabriolet. No i co? Takie wnętrze, wydawałoby się, że to koniec bajerów. Otóż nie. Między fotelami, tutaj w tym przypadku pod skromnym zestawem narzędzi, jest taka dźwigienka. Podnosimy ją i z wysiłkiem możemy odsunąć przedni fotel, pod którym, jak widać, znajdziemy schowek dość pojemny. Pod fotelem kierowcy jest to samo. Jego blokada jest zwalniana tą samą dźwignią. Przed remontem tego samochodu na plecach siedzeń znalazłem oryginalne amerykańskie napisy. Nie mogłem ich rozczytać. No i jak widać, panowie, którzy restaurowali ten model, też nie mogli ich odczytać, więc je zamalowali. Trochę to przykre, no ale cóż. Od razu mówię, że widoczne tutaj ogrzewanie nie jest oryginalne, a właściwie nie było tutaj żadnego ogrzewania. W tym egzemplarzu i pewnie w wielu egzemplarzach pochodzących właśnie z Norwegii zachowało się ono. Ale tak na dobrą sprawę to nie wiem po co, ponieważ tym autem nie jeździmy zimą. A nawet jeśli, to całe ciepło, jak widać, wychodzi na zewnątrz. No a z tyłu znajduje się takie ławeczki. A gdy je podnosimy, znajdujemy kolejne schowki. Bardzo pojemne. Oczywiście tak jak z przodu, po obu stronach samochodu. To teraz tak, czym jest światło maskowane? Zgadliście. To ta mała lampeczka. Za chwilę ją rozbierzemy i zobaczymy, co jest w środku. Okay. Trzeba przekręcić. I tu znajduje się śruba. I teraz to się zdejmuje. W środku znajduje się żarówka. A w tej części, którą odkręciliśmy, znajduje się plastikowy klocek przeźroczysty, ale do takiego stopnia, żeby światło, które przez to przechodzi, nie było zbyt wyraźne. Co za chwilę pokażę na filmie.
Po drugiej stronie znajduje się to samo. Z tą różnicą, że to światło maskowane, czy notka, jak kto woli, służy od tego, żeby oświetlać drogę. Pod tym kloszem znajduje się otwór, przez który pada światło, ale jest ono skierowane tylko na drogę przed pojazdem. W tym momencie z przodu auta włączone są wszystkie możliwe światła. Za chwilę zgasną światła mijania i zostają notki. Zaraz ta sama sytuacja z tyłu. Gasimy światła pozycyjne. Wspomnę może jeszcze o obowiązkowym zestawie narzędzi, a mianowicie siekiery, łopaty oraz kilofu. Taki sam zestaw można było znaleźć i w Willisach, i w Jamesach, w każdym transporterze. Spod deski rozdzielczej wystaje taka dźwigienka. Otóż służy ona do otwierania klapki znajdującej się na masce, przez które wpada świeże powietrze, ponieważ zwłaszcza w lecie, gdy silnik się rozgrzeje, no to jest tu duszno, gorąco, więc bardzo się to przydaje. Dźwigienkę należy popchnąć, a klapka z przodu się otwiera. No i może nadmienię jeszcze widoczne tutaj karabinki. Nie, one nie strzelają, natomiast mają utrzymywać szybę albo wiatrochron, którą gdy się położy, zabezpiecza się tym, żeby nie podskakiwała. Zaś ta tutaj wygięta blaszka, na którą jest nałożona skóra, ma łagodzić wstrząsy i zapobiec ewentualnemu stłuczeniu szyby. No i dzisiaj to by było na tyle. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć o tych samochodach, to czekajcie na następne filmy, więc do zobaczenia.